Zdjęcia rentgenowskie. Patrz, jaki stary pokojowy. Niesławny pokój. Zabierz tylko zdjęcia. Zostaw tylko odciski stóp. Urbex to nie wandalizm. Jest on zajęciem niebezpiecznym, a zdjęcia mają charakter dokumentalny. Jeszcze raz witam was serdecznie. Opuszczony szpital nocą w towarzystwie kolegi Marcina, który gdzieś już zniknął. Ja dopiero wszedłem przez okno, a on już eksploruje. Teraz podejście pierwsze. Mamy w pół do pierwszej w nocy, i jesteśmy w opuszczonym szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci, który został wybudowany w połowie XIX wieku. O szpitalu wiemy niewiele, niestety, bo ubolewamy nad tym, bo bardzo lubimy opowiadać historię danego miejsca, które eksplorujemy. Oprócz tylko tego, że w latach 20. XX wieku został przebudowany przez francuskiego jakiegoś francuskiego artystę, a w 2006 roku został opuszczony, zlikwidowany, ponieważ nie było już środków na jego utrzymanie. Jakbym nie wchodził w takie miejsca, to jednak sam szpital i to w nocy klimat robi podwójnie. Magazyn żywnościowy. Chyba dalsza część magazynu żywnościowego. Chociażby dlatego, że wymienione są nazwy pokarmów. Mięso, wędliny i piwko przy okazji. Z tego co czytałem, to nie ma pieniędzy na jego remont. Nikt nie chce tego szpitala przejąć. Zresztą no, z tego co ja się dowiadywałem, to przecież służby zdrowia zawsze były nierentowne. Więc jeżeli jakaś konkretna instytucja finansowa tego nie dofinansuje, no to nie ma racji bytu. Jednak dewastacja dosięga każdego miejsca. Pseudoeksploatorzy, którzy nazywają się eksploratorami, po prostu niszczą takie piękne miejsca, które powinny być zachowane w jak najlepszym miejscu, w najlepszym stanie, przepraszam. Jest tu jeszcze coś, co nie jest zdewastowane? No tak. Wiesz co? Jak ja tu byłem ostatnio, no to tak to wygląda, wiesz? Wygląda to całkiem nieźle. Trochę dokumentów takich, wiesz. Tutaj jeszcze w tej szafce było trochę dokumentów, pamiętam. Jak byliśmy w maju, bo my byliśmy w maju. O, maseczka. Maseczka M3. Jakieś igły. Że więc...
Więc wygląda... Byliśmy tacy młodzi jeszcze, jak ten szpital funkcjonował. To oczywiście. Katalog alergologa. Zeszyt szkoleń zespołu, ty. Materiałów, które by świadczyły o historii tego miejsca, że można by tu źle traktować dzieci. Zresztą w każdym szpitalu może ktoś umrzeć. Nie ma się co dziwić. Zdjęcia rentgenowskie. Karty pacjentów. Akty urodzenia dziecka. Musiała być recepcja. Musiało tam być coś. W 2008 roku. Tak, został przejęty przez ten oddział kardiologiczny, nie? Tak, bo nieopodal szpital kardiologiczny, tutaj nieopodal, czyli, że tak powiem, miejscowości, przejął go tymczasowo na 2 czy 3 lata, tak? Właśnie w 2008, przez 2 lata podobno jeszcze funkcjonował jako szpital kardiologiczny. Patrz, dyskietki. Z takich rzeczy się nie znajduje. To już jest historia, nie? Zabytek maksymalny. Remont. Jakaś rozdzielnia elektryczna. Pomieszczenie techniczne. Proszę, jakiś stary kineskop. Z monitorem. Komputer, kurde, sprzed 20 lat, nie? Pamiętam, jak miałem takiego. To było zamknięte. No, może. Co, trzeba zobaczyć, w jakim stanie jest zamek. Czy ktoś czasami nie próbował dostać się tu siłą? Chyba nie. Patrz, te drzwi są zamknięte. Ciekawe, co jest w środku. Co są tu do... Co było blisko, a piwnice są tam. Wygląda strasznie. No. Zobacz sobie tutaj. Powiem ci, że... Powiem ci, jak byliśmy, to po tamtej stronie jakaś ekipa była i my się przestraszyliśmy, słuchaj, i schowaliśmy się tu we wnękę. Żartujesz. No. No bo to robi wrażenie, nie? Myślisz, że gdzieś jesteś sam, a tu nagle ktoś gdzieś się pakuje do środka. Padająca farba. No, robi wrażenie. Klimat. Robi mega wrażenie, mega. Stoi tak stoi. Farba odłazi ze starości chyba, co? Farba odchodzi
I od zimna. No właśnie, od temperatury też. Ale jest co jest jeszcze jedno. Patrz, włącznik przeciwpożarowy. Aha. Patrz, winda towarowa. Czy ktoś to po prostu na siłę tutaj próbował sforsować? Patrz, taki basen solankowy jakiś. Z tym basenem i ten... Z basenem i telefon. Zero szacunku dla takich miejsc. Zdjęcie. Słucham? No, robi wrażenie. Co jest? Bo tutaj już nie wejdziemy do tego korytarza, do tego skrzydła. No nie. A tutaj? Wiesz co, ja tak nie pamiętam dokładnie, ale... To do piwnic? No. Gdzieś wiesz. Wiesz co, ja powiem ci, że ja nie wiem, czy to tu było, ale... Tak, ale... Zamknięte są. Musimy od drugiej strony wejść, bo tu jest dużo wejść, wiesz? Do samych piwnic. Na siłę się wejść. No da się wejść, ale po co mamy się tam, wiesz? Z drugiej strony wejdziemy. Tak. Tutaj, wiesz co, bo ten wózek stał tutaj. W tym miejscu dokładnie. Wózek ten inwalidzki, co stoi na dworzu. Ktoś go po prostu przeniósł. Jakieś...
To jest... Zadzwoń ci? Nie. Ja tylko na schody dawałem, wiesz? Taka wanna. To jest normalnie gips. Jest tak jakby się przygotowywali do remontu. Tak? To jest chyba, wiesz co, do podawania pokarmu, nie? Do podawania. Koordynator jakości. Salka rehabilitacyjna. Tu wejście na górę jest. I na dół też. Marcin, my już jesteśmy, już tutaj mamy wszystko zaliczone, wiesz? Na tym piętrze. Jesteś? Mówię, że już wszystko mamy zaliczone na tym piętrze, wiesz? Dobra, to jest co? A, byłeś tu? Ten sam jest wejście na górę, nie? I na dół. Tak. A gdzieś te zdjęcia tu na to? Już nie. To ich nie widziałem. Zdjęcia Szpitala? Wystawiam, proszę ja ciebie, aparat znów przed kamerę, wiesz? Co mogę powiedzieć? No ale staram się, nie umiem, wiesz, sobie... Kurde, widzisz, że staram się, Wiesz? No, idź. Zobacz, że mieli te... Zobacz, Karol. Drzwi były chyba... gazoszczelne. Mają uszczelkę. Gazoszczelne? Gazoszczelne, tak. Bo mają uszczelkę. Przepychano przed gazem? Tak. Piwnice są zawsze słabe. Nie otworzę tego. Bo tam i tak jest tylko woda. Woda jest? No, woda jest tutaj, widzisz? Się podnosi na tym. Daj, Nie, tam nic nie przejdzie mi tak. daj. A drzwi nie otworzysz. O kurde. Podniósł się poziom wody.
A nie wiem, czy tam ten korytarz w ogóle do czegoś prowadzi. Nie mam pojęcia. Bo wszędzie są wszędzie taśmy Straży Miejskiej, nie? Czyli zabezpieczyli teren przed... gdzieś z zewnątrz. Tak, bo to już nie mamy już nie mamy wyjścia. Może to tutaj było, co? To są jakieś przedwojenne zdjęcia. Chodźmy, bo trochę mamy mało czasu, wiesz? Wyglądało to jak Adolf Hitler i Ewa Braun. No nie wiem, tak jak... Kurde. A ty? Ja. Wiesz co, bo... No. Czyżby tutaj jest koniec tego skrzydła, czy jest przejście dalej? Jest przejście. Stacja. Ten niesławny pokój. To mógłby ktoś akurat spać sobie w tym momencie, nie? Jaki biedny miś. Jedno oko wyrwał. Bardzo nieładnie. Zero szacunku dla dziecięcych zabaw. Ale ktoś tu jeszcze wprowadził te łóżko. Nie. Ale powiem ci, że robią na mnie wrażenie zawsze takie dziecięce pokoje, dziecięce zabawki w takich miejscach, nie? To daje plus 10 do atmosfery. Jak w tych filmach. Patrz, ktoś sobie wodę gotował, nie? Szpital jest ogromny i nie sposób go zwiedzić w godzinę albo nawet półtora godziny, ile czasu to można tu chodzić lasem kończących się korytarzy. Ja już osobiście się pogubiłem, Marcin tutaj cały czas daje radę, rozchodzę tym GPS-em, tak na dobrą sprawę. Fajnie, Marcin, że jesteś ze mną, bo inaczej bym tutaj błąkał się chyba całą noc. Jak w filmie Łowcy Mogił. No. Kurde, fajnie było naprawdę samemu tutaj chodzić po nocach. To jest taka atmosfera, że biorąc pod uwagę już ten mróz, który jest na zewnątrz, to oprócz tego tutaj już mi za bardzo chyba każda część ciała, nie? Dlatego dziękujemy. Dziękujemy. Że byliście z nami. Trzymajcie się i do następnego razu, nie? Jeśli podobał Ci się filmik,
Doceń naszą pracę łapką w górę lub komentarzem oraz zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco.